Jako że wracamy na tym kanale do testów telewizorów, to ja postanowiłem zacząć od telewizorów najtańszych. A jak ostatnio zauważyłem, że w Morele jest dostępny Smart TV QLED za, uwaga, 840 zł, to musiałem wziąć jedną sztukę do testów. Teraz ten telewizor troszeczkę już zdrożał, aktualną cenę zawsze macie w opisie, po prostu bądźcie świadomi, że sprzęty, zwłaszcza z tych najniższych półek cenowych, po prostu z cenami bardzo często sobie skaczą. Kiedy telewizory z takim smartem tak bardzo staniały? Gdzie tu jest jakiś haczyk? Gdzie tu jest jakiś minus? Bo jak się pewnie domyślacie, ta cena nie pochodzi znikąd. Pierwszą rzeczą w specyfikacji, która nam powie, dlaczego to jest telewizor trochę tańszy, to rozdzielczość, bo nie jest to telewizor 4K, a jest to telewizor 1080p, ale paradoksalnie to jest zdecydowanie najmniejszy problem tego telewizora i coś, co naprawdę zaskakująco mało przeszkadza, zwłaszcza w tej wielkości. Ba, pod pewnymi względami to jest nawet plus, bo szczerze nie wiem, jak ten komputerek, który jest w środku, poradziłby sobie ze Smart TV 4K, ale do tego za chwilę przejdziemy. Następnie trochę oszczędności widzimy w samych nóżkach, które to są bardzo proste, plastikowe, oddalone od siebie o około 88 cm, a z tyłu znajdziemy też porty i tam też widać troszeczkę oszczędności, bo znajdziemy tam tylko i wyłącznie 2 porty HDMI. Chociaż ja jak najbardziej zdaję sobie sprawę z tego, że większość ludzi więcej niż 2 portów i tak nie wykorzysta. Sam telewizor, to ciekawe, jest składany w Polsce, a jeśli chodzi o jakość wykonania, zwłaszcza z tyłu tego telewizora, to jest dobra. Więc przejdźmy może od razu do tego, co jest najważniejsze, czyli do panelu. Co my tutaj dostajemy? Żeby tylko było jasne, wszystkie testy robiłem z wyłączonymi wszystkimi, w cudzysłowie, ulepszaczami, z którymi ten telewizor przychodzi. A jest tego sporo. Fabrycznie ten telewizor przychodzi z niezwykle niebieską temperaturą barwową. I niestety jest to norma na rynku telewizorów. Taka temperatura, tak niebieska temperatura barwowa powoduje, że wiele kolorów jest kopniętych w stronę niebieskiego i wygląda po prostu nieprzyjemnie, wygląda zimno, wygląda niezwykle niebieskawo. Dodatkowo, kiedy rzucimy sobie okiem na rozkład spektralny tego telewizora, który to nam mówi, jakiego rodzaju podświetlenie jest w tym sprzęcie, to zauważymy, że jest to telewizor, który wykorzystuje PFS dla koloru czerwonego i prawdopodobnie zgodnie z nazwą kropki kwantowe dla koloru zielonego. Ale bardzo ciekawą rzeczą, którą już tam zauważyłem, jest takie leciutkie podniesienie się tych wartości pomiędzy zielonym a czerwonym, bo to będzie miało wpływ na kolory na tym sprzęcie. Ponieważ kiedy zobaczycie sobie pokrycie barw tego sprzętu na ustawieniach fabrycznych, to zauważycie, że ono jest jak najbardziej większe niż takie zwykłe telewizory LCD. Zwłaszcza widzimy to po kolorze zielonym, który jest w stanie wyciągnąć te kolory na zewnątrz standardu Red 709 i pokazać kolory nawet bardziej żywe, bardziej nasycone, bardziej przesycone, jeśli jesteśmy fanami czegoś takiego. Albo możemy tego rodzaju większe nasycenie wykorzystać w treściach HDR-owych, gdzie tego rodzaju kolory realnie w treściach istnieją. Ale zobaczcie proszę, jak wygląda tam czysty czerwony. Ten jest troszeczkę kopnięty w stronę magenty i to bardzo ładnie było widać na rozkładzie spektralnym. I za chwilę zobaczycie, że to będzie miało pewny wpływ na przekłamanie tej czerwieni właśnie. Ale wróćmy do tych ustawień fabrycznych, co tam dokładnie widzimy. Kiedy popatrzymy sobie na gammę, to ta wygląda zaskakująco interesująco, ponieważ monitor na fabrycznym ustawieniu naprawdę dobrze podąża za gammą 2.2. Niestety, kiedy popatrzymy na wszystkie inne właściwości, to od razu zauważymy, jak bardzo niebieska temperatura barwowa po prostu przeszkadza w tym teście w skali szarości. I teraz, kiedy połączymy sobie te wszystkie rzeczy do jednego, to jesteśmy w stanie zauważyć, że niestety, ale przekłamanie barw tego telewizora na ustawieniach fabrycznych jest po prostu okropne, jest przeogromne. Więc skoro tak bardzo na to narzekam, to dlaczego producenci tak właśnie chcą, aby ich telewizory wyglądały prosto po wyjęciu z pudełka? Powody tak naprawdę są, dwa. Po pierwsze, wiele osób nadal jest przyzwyczajona do bardzo niebieskiego ekranu, jeśli chodzi o telewizory. W przypadku monitorów, laptopów czy nawet smartfonów to już się bardzo mocno zmienia i tam coraz częściej fabrycznie dostajemy dobrze dostosowaną temperaturę barwową. Ale patrząc na telewizory, to akurat pod tym względem są one lata do tyłu. Po drugie, musicie pamiętać, że temperatura barwowa podświetlenia w takich telewizorach jest bardziej niebieska. A co za tym idzie, kiedy telewizor również ustawimy w bardziej niebieski sposób, to po prostu więcej tego światła przez te subpiksele nam przypłynie. A to powoduje, że na takiej niebieskiej temperaturze barwowej jesteśmy w stanie uzyskać troszkę wyższą jasność maksymalną i jako, że uzyskujemy wyższą jasność bieli, a jasność czerni pozostaje taka sama, to teoretycznie mamy też odrobinkę lepszy kontrast. I w przypadku mojego egzemplarza maksymalna zmierzona jasność wynosiła około 280 nitów, a jeśli chodzi o kontrast, to ten wyniósł tutaj około 3200 do 1. I to jest kontrast dobry, znacznie lepszy niż na jakichś telewizorach IPS-owych, ale jest to wartość standardowa dla paneli VA. Propos tej czerni jednak, to niestety ten telewizor posiada trochę problemu z nierównomiernością, więc przejdźmy akurat do tematu pewnych minusów, a za chwilę przejdziemy do ustawień polecanych, bo z tego telewizora naprawdę bardzo dużo da się wykrzesać. Kiedy popatrzycie sobie na zdjęcia czerni, które zrobiłem na tym telewizorze, to zauważycie dwie rzeczy. Po pierwsze, na szczęście jest on w miarę równomierny w centralnej części, ale
ale im idziemy bliżej krawędzi, tym niestety coraz bardziej widzimy bardzo mocne winietowanie. Tylko takie, które wręcz rozjaśnia nam ten telewizor wokół jego krawędzi. Kiedy popatrzymy sobie na ujęcia z termowizji na ten telewizor, to bardzo ładnie zauważymy, z jakiego tak naprawdę rodzaju podświetleniem mamy tutaj do czynienia. I niestety, ale tanie telewizory rządzą się swoimi własnymi prawami, więc tego rodzaju możliwie praktycznie najtańsze podświetlenie po prostu nie może wygrać z fizyką, która to jednak nieubłaganie będzie powodować pewne problemy z nierównomiernością. Innym problemem są również kwestie bardzo ciemne. Ja zdjęcia robiłem akurat na bardzo ciemnej szarości, bo tam było to najłatwiej zauważalne. A o co chodzi? O taki efekt jakby zabrudzonego ekranu. To niestety jest widoczne i w przypadku bardzo ciemnych wartości widzimy, że te ciemne wartości niestety nie są zbytnio jednolite. I od razu popatrzmy też na powłokę, a ta jest bardziej błyszcząca. Do tego wątku musimy dodać jeszcze jedną rzecz i to akurat wyszło na tym telewizorze naprawdę dobrze. A chodzi mi tutaj o kwestię dotyczącą color bendingu. Przejścia tonalne są łagodne i bardzo przyjemne, nie licząc pewnych najciemniejszych dosłownie wartości. Spodziewałem się, że akurat pod tym względem będzie tutaj gorzej, a mnie to pozytywnie zaskoczyło. Zmierzyłem też kwestię dotyczącą miażdżenia czerni i na szczęście z tym akurat telewizor nie ma problemu, ale niestety jako, że to jest tani panel VA, to znajdziemy tutaj problem z kątami widzenia. Zdjęcia to jedna rzecz, ale od razu wam pokażę ujęcia, które pojawią się też za chwilę, gdzie porównamy sobie ten telewizor do monitora referencyjnego, który gdy był nowy, kosztował dobre 35 000 złotych i nawet trochę więcej. Myślę, że na tym ujęciu bardzo ładnie jesteście w stanie zauważyć, iż kąty widzenia tego telewizora są naprawdę słabe. Nawet pod małym kątem już jesteśmy w stanie zauważyć dosyć mocny spadek jasności naszego telewizora, a pod jakimkolwiek większym kątem bardzo mocno też dostają niestety kolory. Tak więc jest to coś, o czym warto wiedzieć. Zdecydowanie jest to telewizor, przed którym po prostu trzeba siedzieć możliwie jak najbardziej prosto. I wrzucę do tego segmentu odcinka jeszcze jedną rzecz, zanim przejdziemy do ustawień polecanych, czyli PWM. Ten telewizor, kiedy ustawiłem go na jasność poniżej 30, to zaczął pojawiać się PWM, który byłem w stanie zmierzyć. Tak więc jeśli jesteście osobami, które są wyczulone na tego rodzaju PWM, to zdecydowanie polecam używać ten telewizor na wyższej jasności, bo wtedy ten PWM na szczęście nie występuje. A i zapomniałbym o jeszcze jednym temacie, czyli pobór prądu, bo często o to pytacie. Zrobiłem pomiary na jasności 100%, 50% oraz 0% i sami widzicie, jak to tutaj wygląda. Prawda jest taka, że aktualne telewizory są niezwykle energooszczędne. Tym bardziej telewizory, które jednak nie uzyskują jakiejś bardzo wysokiej jasności, jak ten. Więc te 40 W na maksymalnej jasności to jest bardzo niska, bardzo dobra wartość. Przejdźmy sobie zatem do ustawień polecanych, gdzie pokażę wam, ile z tego sprzętu naprawdę można wykrzesać i porozmawiamy sobie również o maksymalnej jasności tego sprzętu, bo musimy w ogóle zrozumieć, czy te 250 nitów to jest dużo, czy mało. Dlaczego mówię 250, a nie 280, które wam pokazałem przed chwilą? Za chwilę sami zrozumiecie. Jeśli chodzi o ustawienia polecane, to na szczęście ten telewizor robi bardzo dużą robotę za nas, ponieważ posiada tak zwany tryb filmowy i zdecydowanie polecam z niego korzystać, ale za chwilę sami go lekko podrasujemy. Co ważne, kiedy włączycie tryb filmowy, to pierwsze, co polecam wam zrobić, to od razu wyłączyć wszystkie w cudzysłowie ulepszacze, które są tutaj włączone, bo z jakiegoś powodu nawet w trybie filmowym niestety są włączone. Jednak co dostajemy po prostu na tym fabrycznym trybie filmowym? Po pierwsze, kiedy popatrzymy sobie na temperaturę barwową, to ta w trybie filmowym jest nieporównywalnie lepsza niż na ustawieniach fabrycznych. Jest ona znacznie bliższa punktowi D65 i chociaż na moim egzemplarzu troszeczkę brakuje jej koloru zielonego, no w rzeczywistości różnica między tymi dwoma trybami to jest dzień a noc. Tryb filmowy wygląda już od razu znacznie lepiej. Po drugie, kiedy włączyłem tryb filmowy, to sam telewizor również sklampował nam się do wartości Red 709, żeby pokazać nam możliwie jak najmniej przekomane barwy. Sami to później możemy zmienić, ale to za chwilę do tego przejdę. Tak więc kiedy popatrzymy sobie na pokrycie barw tego sprzętu względem standardu treści SDR-owych, to wygląda dobrze, nie licząc czystej czerwieni, która to jest troszeczkę kopnięta. Co bardzo ważne, kiedy popatrzymy sobie na gammę, to zauważymy, że ten telewizor bardzo ładnie za gammą podąża, ale w trybie filmowym nie podąża za gammą 2.2, a podąża za gammą 2.4, która to jest po prostu gammą ciemniejszą. Taka, która teoretycznie może przyjemniej i lepiej wyglądać wieczorem czy w nocy, jednak moim skromnym zdaniem gamma 2.2, zwłaszcza w przypadku telewizorów, które nie są bardzo jasne, jest zdecydowanie bardziej uniwersalnym i dla mnie osobiście też lepszym wyborem. Tak więc za chwilę sobie tę gammę jeszcze zmienimy. Ale jeśli ktoś szuka gammy 2.4, no to jest naprawdę bardzo dobra gamma. Kiedy sobie połączymy to wszystko, o czym powiedziałem, to zobaczymy, że przekomanie barw tego sprzętu na tym trybie filmowym jest nieporównywalnie mniejsze niż na ustawieniu fabrycznym. Pod praktycznie każdym jednym względem ten telewizor wygląda po prostu bardziej poprawnie. Tak więc jeśli jesteście osobami, które szukają jak najmniejszego przekomania, to teoretycznie jest tryb dla was. Ale przed chwilą powiedziałem, że możemy go podrasować, bo możemy i to nam da jeszcze więcej. Pierwszą rzeczą, którą polecam zmienić w tym trybie filmowym, to gamma. Kiedy włączymy sobie tryb filmowy, to ustawi nam się gamma 2. Tak po prostu ten tryb się nazywa.
Ja polecam tę gammę zmniejszyć do ustawienia Gamma 0, ponieważ to właśnie na tym ustawieniu ten telewizor przepięknie wręcz podąża za gammą 2.2, która to jest gammą znacznie bardziej uniwersalną. I po drugie, możemy jeszcze lepiej dostosować temperaturę barwową, ponieważ w moim egzemplarzu jednak troszeczkę brakowało tego zielonego. Więc wszedłem w ustawienia eksperckie i tam znalazłem dwupunktową możliwość dostosowania balansu bieli. Jedyne co tam zmieniłem, to tak zwane wzmocnienie czerwonego i wzmocnienie niebieskiego ustawiłem na -8. I to dosłownie wszystko. To spowodowało, że teraz na moim egzemplarzu mam wręcz obłędną temperaturę barwową, zważając na to, ile kosztuje ten sprzęt, i oprócz tego spowodowało to też posiadanie prześwietnej wręcz gammy. Teraz, kiedy połączymy sobie te wszystkie wartości do środka, to zauważycie, że przekonanie barw tego sprzętu na tych ustawieniach polecanych jest wręcz astronomicznie dobre, zważając na to, ile ten telewizor kosztuje. I to jest właśnie to, co chciałem wam pokazać, kiedy przed chwilą powiedziałem, że z tego telewizora naprawdę bardzo dużo jesteśmy w stanie wyciągnąć, bo ten panel, który jest w tym telewizorze, pod pewnymi względami jest naprawdę dobry i daje nam dużo możliwości. I to przekonanie barw, które tutaj widzicie, moim zdaniem jak najbardziej to potwierdza. Ale nie jest idealne. Postanowiłem obok tego telewizora ustawić teraz monitor referencyjny i puścić na nim kilka różnych ujęć testowych, zwłaszcza takich, gdzie widzimy możliwie jak najwięcej kolorów, abyście to sobie na YouTubie mogli mniej więcej jakoś ocenić. Tylko pamiętajcie proszę o tym, że te dwa ekrany mają całkowicie inny rozkład spektralny i kamera troszeczkę inaczej interpretuje te odcienie. W rzeczywistości te ekrany były jeszcze bliższe niż to, co wy widzicie na nagraniu. Tak więc co my tam widzimy? Ja tam głównie skupiam się na kwestiach dotyczących gammy czy miażdżenia czerni, a te są tutaj bardzo bliskie sobie. Wiele takich kolorowych treści również wygląda tutaj niezwykle podobnie, ponieważ tak jak sami przed chwilą widzieliście, mamy sensowne pokrycie wraz z świetną naprawdę gammą. Jednak między tymi dwoma ekranami jesteście w stanie zauważyć jedną, moim zdaniem zdecydowanie większą różnicę, a chodzi mi tutaj właśnie o ten kolor czerwony, o którym to mówię od samego początku tego odcinka. Ta czerwień na tym telewizorze niestety jest troszeczkę bardziej kopnięta w stronę magenty i to przepięknie wręcz widzicie na tym porównaniu, gdzie ekran referencyjny jest po prostu znacznie bardziej czerwony, poprawny, a ten nasz testowany telewizor, nawet na tych ustawieniach polecanych, jednak tę możliwie jak najbardziej czystą czerwień ma kopniętą w stronę magenty. I to jest tak naprawdę jedyna większa różnica między tymi dwoma ekranami. Tak więc z tego telewizora jesteśmy w stanie wyciągnąć bardzo dużo, ale musimy to zrobić sami. Tylko niestety te perfekcyjne ustawienia polecane przychodzą z dwoma problemami. Po pierwsze, jasność. Jako że znacznie poprawnie dostosowaliśmy temperaturę barwową, to troszkę bardziej blokujemy to nasze podświetlenie i uzyskujemy aktualnie maksymalnie 250 nitów. Czy to jest dużo, czy to jest mało? Mówiąc prosto, to jest niska wartość, ale to jest po prostu taka wartość, która istnieje w tego rodzaju budżecie. Jeśli chcielibyście kupić ten telewizor do jakiegoś jasnego salonu albo jasnego pomieszczenia i nie chcecie zasłaniać okna, no to według mnie te 250 nitów może być wartością zdecydowanie niewystarczającą. To jest telewizor, który bardzo, ale to bardzo dużo zyskuje, kiedy zasłonimy okna, kiedy nasze pomieszczenie jest ciemniejsze. Wtedy te 250 nitów w niektórych przypadkach wręcz przestaje być jakimkolwiek problemem, zwłaszcza wieczorem czy w nocy. I po drugie, jako że maksymalna jasność nam troszeczkę spadła, a jasność czerni się nie zmieniła, to spadł również kontrast. I aktualnie ten kontrast wynosi około 2800:1 zamiast 3200:1. Moim zdaniem i tak mimo wszystko zdecydowanie warto to zrobić. I jeśli macie ten telewizor albo planujecie go kupić i na początku te ustawienia polecane mogą wam się wydawać wręcz żółtawe, to proszę dajcie temu czas. My jako ludzie musimy się troszkę do tego przyzwyczaić, bo jesteśmy przecież przyzwyczajeni do tak niebieskiego obrazu na tym telewizorze. Później mam nadzieję, że mi podziękujecie. Tak więc owszem, niestety są jakieś minusy tego rodzaju ustawień, ale pod każdym innym względem uzyskujemy tutaj naprawdę zaskakujący sprzęt. Tak więc na takich ustawieniach teoretycznie dostajemy możliwie jak najmniejsze przekonanie. Ale jeśli jesteście osobami, które chciałyby troszeczkę więcej nasycenia, no bo przecież ten telewizor może wyjść ponad ten standard RED 709, tak więc czemu by tego nie wykorzystać? Jeśli jesteśmy fanami takich kolorów, które są troszeczkę bardziej przesycone, to wtedy jedyne co warto zrobić, to w tych ustawieniach wejść w ustawienia eksperckie, a następnie znajdziecie coś, co nazywa się przestrzeń kolorów. I tam zmieńcie po prostu tryb auto na tryb przysyłane. Przejdźmy zatem szybko przez temat HDR-u, abyśmy od razu weszli na temat smużenia tego telewizora i oczywiście grania na tym telewizorze, bo są to tematy bardzo ważne. Jeśli chodzi o HDR, to musicie pamiętać o tym, że tego rodzaju zwykłe telewizory LCD z HDR-em nie mają praktycznie nic wspólnego. HDR oznacza High Dynamic Range, czyli szeroki zakres tonalny, a tego rodzaju telewizory po prostu tego HDR-u nie są w stanie wam pokazać. Takie telewizory są w stanie zaakceptować sygnał HDR, są w stanie zaakceptować i teoretycznie przetworzyć jakieś standardy,
ale oprócz tego, że są w stanie zaakceptować taki 10-bitowy sygnał, albo są w stanie troszeczkę wykorzystać swoje odrobinkę szersze pokrycie, to tak naprawdę z tym HDR-em dosłownie nic więcej nie robią. Tak więc chcę, żebyście o tym po prostu wiedzieli, bo HDR tutaj po prostu nie robi jakiegokolwiek efektu wow, bo fizycznie nie może po prostu robić. To ani nie jest mini LED, nie mam jakichkolwiek stref lokalnego wygaszania, który jest w stanie pokazać nam jasność powyżej danego standardu albo poniżej danego standardu, ani to też nie jest jakikolwiek OLED, który może zrobić to samo, tylko nawet dokładniej. To jest zwykły telewizor LCD, u którego HDR będzie się tylko i wyłącznie nieznacznie różnił między SDR-em. No ale co tam dokładnie widzimy? Jeśli chodzi o krzywą IOTF, to zobaczymy, że pewne najciemniejsze wartości ten telewizor nam troszeczkę rozjaśnia, a później widzimy pewien roll-off. Kiedy popatrzymy sobie na kwestię saturacji tego sprzętu, to zauważymy, iż ten telewizor nie jest w stanie pokryć nawet pełnego standardu P3, a to też oznacza, że pewne bardziej nasycone wartości po prostu nie istnieją, bo ten telewizor nie może ich pokazać. Ale żeby to było jasne, ten telewizor jest w stanie pokazać te barwy troszkę bardziej nasycone od standardu. Kiedy popatrzymy sobie na dokładną kwestię przekonania barw w tym trybie HDR, no to ona po prostu wygląda gorzej niż na tych ustawieniach polecanych w HDR-ze, o których mówiłem Wam przed chwilą. Tak więc prawda jest taka, że ten HDR tutaj jest, ale niczego sensownego z niego po prostu nie wykrzesacie. Więc przejdźmy teraz do bardzo ważnego tematu. Smużenie tego telewizora i granie. Zacznijmy od smużenia, ponieważ to jest bardzo ważny temat, który dotyczy wszystkiego, a nie tylko i wyłącznie grania. I niestety, według mnie, smużenie to jest największy minus tego sprzętu. Popatrzcie proszę na to ujęcie z jednej gry. Mam nadzieję, że jesteście w stanie zauważyć, nawet na YouTubie, że ten obraz niestety podczas ruchu jest niezwykle wręcz rozmazany. To, co właśnie tutaj widzicie, to jest smużenie. A smużenie na ekranach bierze się z tego powodu, że piksele po prostu fizycznie potrzebują więcej czasu, aby zmienić się z jednego koloru na drugi, niż telewizor im mówi: hej, słuchajcie, już macie pokazywać nową klatkę, nową klatkę, nową klatkę. Tak zwany czas reakcji pikseli jesteśmy w stanie bardzo dokładnie zmierzyć. I kiedy ja zmierzyłem go na tym telewizorze, to tabelka czasu reakcji pikseli wygląda właśnie tak. Jesteście w stanie tam zauważyć, że najwolniejsze, bardzo ciemne przejścia, na przykład z czerni do bardzo ciemnego szarego, mogą trwać nawet 40-30 milisekund. Ale nawet pewne jaśniejsze przejścia mogą trwać tutaj 18-20 milisekund i więcej. I to jest właśnie ten problem. Kiedy mamy telewizor, który ma 60 Hz, to on odświeża się 60 razy na sekundę, więc każdą jedną klatkę widzimy co 16,67 milisekundy. Tak więc możecie sobie wyobrazić, że skoro telewizor chce nam pokazać nową klatkę co około te 17 milisekund, a piksele potrzebują 20 albo 30 albo nawet 40 milisekund na to, żeby zmienić kolor z jednego do drugiego, to piksele po prostu nawet nie mają czasu do tego, żeby w pełni zmienić kolor w ciągu jednej klatki. I to jest właśnie smużenie. Niestety według mnie to jest zdecydowanie największy problem tego sprzętu, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wiele osób na smużenie praktycznie wręcz nie patrzy, jakby nie wie o jego istnieniu, albo po prostu przyzwyczaiło się do aktualnego obrazu waszych telewizorów i nawet nie wiecie, że on jest zasmużony, bo wasz telewizor zawsze tak wyglądał. Jednak aktualnie żyjemy w czasach, gdzie coraz więcej osób ma dostęp do ekranów, które mają topowy czas reakcji pikseli. Czy to jeśli chodzi o nasze smartfony, czy o ciągle taniejące monitory, gdzie naprawdę za kilka stówek możemy kupić obłędnie czysty obraz podczas ruchu. Więc im więcej osób będzie widziało obraz bez smużenia, tym więcej osób według mnie, niestety tak samo jak ja, powie, że smużenie na tym telewizorze to jest jego ogromny minus, bo to smużenie jest po prostu wszędzie. Tak więc jest to coś, o czym po prostu musicie wiedzieć. Jeśli jesteście na smużenie wyczuleni, to nie jest telewizor dla was. Koniec, kropka. I to niestety jest fundamentalny problem tańszych paneli VA. Te najczęściej mają problemy z ciemnymi przejściami, ale ten telewizor nawet z jakimiś jaśniejszymi przejściami również sobie po prostu nie radzi. Tak więc przejdźmy dokładnie do grania. Temat numer 1 to input lag, czyli ile milisekund potrzebujemy na to, aby jakaś nasza akcja wykonana na kontrolerze pojawiła się na telewizorze. W trybie filmowym, jak się pewnie domyślacie, ten input lag jest wysoki, bo to tryb filmowy. I w tego rodzaju telewizorach istnieją tak zwane tryby gry, które to praktycznie zawsze trzeba włączyć, żeby ten input lag był możliwie jak najmniejszy, bo wtedy ten telewizor po prostu jak najmniej albo wcale nie przetwarza danego obrazu. Na tym telewizorze jednak nawet w trybie gry ten input lag jest dosyć wysoki, więc chociaż na tym sprzęcie jak najbardziej da się grać i sami widzicie moją aktualną rozgrywkę na żywo na ekranie, tak więc sami widzicie, że no, da się grać. Tak też niestety, ale jeśli szukacie możliwie jak najtańszego telewizora do gier, to nie jest opcja dla was. Ponieważ jednocześnie mamy input lag, który jak na 60 Hz jest dosyć wysoki, ale w żadnym przypadku nie tragiczny, jednak też niestety nie idealny. Tak też kiedy do tego input laga dodamy niestety to słabe smużenie, to powoduje, iż według mnie to jest telewizor, na którym można sobie od czasu do czasu pograć, ale jeśli ktoś wie, że na telewizorze głównie gra w gry, to niestety moim zdaniem nie jest opcja dla was. I naprawdę szkoda, bo pod względem samego obrazu, pod względem koloru, który jesteśmy w stanie tutaj dostać i kontrastu, który dostajemy, ten telewizor naprawdę robi świetne wrażenie jak na taką cenę. Jesteśmy w stanie z tego sprzętu wykrzesać świetne właściwości.
Ale jeśli chodzi o per se granie, to niestety zobaczymy pewne minusy, które dla niektórych zasmużą te wszystkie plusy. Tak więc przejdźmy wreszcie do Smart TV, do głośników i do pilota. Bo nie oszukujmy się, wiele osób, zwłaszcza młodszych, tak naprawdę telewizor kupuje do jednej rzeczy. Do tego, aby to było pudełko, które ma odtwarzać serwisy streamingowe. Więc jak ten Smart TV tutaj działa? Mamy normalny sklep Play, mamy normalne aplikacje. To wszystko jest tutaj po prostu wspierane. I to jest coś, co jest zdecydowanie bardzo dużym plusem tego sprzętu. Niestety minusem tego Smart TV jest jego responsywność. Pierwsza godzina działania tego telewizora jest zdecydowanie najgorsza. Wtedy widać, że ten telewizor coś jeszcze robi w tle, bo wtedy dosłownie wszystko się zacinało. Na szczęście po jakimś czasie ten telewizor się ogarnął i od tego momentu wszystko zaczęło działać po prostu akceptowalnie z plusem. Tak jak responsywność samych na przykład ustawień danego telewizora jest świetna i pod tym względem nie jestem w stanie mu nic zarzucić, tak też kiedy jesteśmy już w jakiejś aplikacji, to niestety jesteśmy w stanie zauważyć, że wykonanie jakiejś akcji z naszego pilota po prostu trochę trwa. Wszystko trochę trwa. Jednak w żadnym przypadku nie jest to najgorszy czy najwolniejszy albo najmniej responsywny smart, z jakim miałem do czynienia. Nawet ostatnio recenzowany Xiaomi według mnie wypadł pod tym względem nawet gorzej. I wydaje mi się, że ogromną zasługą jest tutaj po prostu rozdzielczość tego sprzętu, ponieważ kiedy przykładowo wejdziemy sobie na YouTube'a, to zobaczymy, że treści możemy oglądać maksymalnie z rozdzielczością 1080p. Tak więc dzięki tej rozdzielczości cały nasz komputerek w środku po prostu musi trochę mniej robić. Jednak i tak, mimo to, responsywność tego sprzętu po prostu pozostawia naprawdę dużo do życzenia. Jesteśmy w stanie z tego smarta korzystać, mamy świetne wsparcie aplikacji i pod tym względem jest bardzo dobrze. Ale jeśli chodzi o per se responsywność, to dopóki jesteście osobami, które wchodzą na Netflixa, wiedzą co chcą włączyć, po prostu to włączają i nie dotykają pilota, to będziecie z tego smarta zdecydowanie zadowoleni. Ale jeśli jesteście osobami, która jednak wchodzi na YouTube'a, chce sobie włączyć komentarze, albo tekst, albo coś innego poklikać, wejść na jakąś inną aplikację, wrócić i tak dalej, no to wtedy tę responsywność zdecydowanie wtedy najbardziej poczujecie. Jeśli chodzi o pilot, to ten owszem jest tani, jest bardzo lekki, jest mocno plastikowy, ale ogólnie działa i nie jestem w stanie się tutaj do niczego doczepić. Oprócz może tego, że co bardzo ważne, ten telewizor nie posiada budowanego gdzieś mikrofonu, żeby używać wyszukiwania głosowego. Dla niektórych z Was to może być duży minus. Ale przejdźmy teraz do tematu głośników, które są po prostu dostateczne. Są w stanie dobić do okolic 250 Hz i wtedy widzimy linię w dół i ogólnie brzmią bardzo robotycznie. Do zrozumienia mowy nie ma problemu, ale nie oczekiwałbym po tych głośnikach po prostu czegokolwiek więcej. Tak więc czas na podsumowanie. I przyznam się Wam, że mam naprawdę problem z ocenieniem tego sprzętu, bo wszystko ostatecznie zależy od jego ceny. Pod pewnymi względami jest to telewizor, który mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, a pod niektórymi względami dostaliśmy tutaj naprawdę wartości, które były znacznie gorsze niż się spodziewałem. Mamy z jednej strony panel, który jest w stanie uzyskać świetne przekonanie barw. Mamy ten telewizor ustawiony w taki sposób, że jesteśmy w stanie uzyskać świetną wręcz gammę, naprawdę genialną. Oprócz tego mamy jasność 250 nitów, która jest całkowitym standardem tanich telewizorów, z tym niestety nic więcej nie zrobimy, ale oprócz tego mamy też kontrast, który jest akceptowalny. Jednak z drugiej strony mamy podświetlenie, które musi być możliwie jak najtańsze, a to wiąże się z pewnymi problemami z nierównomiernością samego sprzętu. Jednak według mnie największym problemem tego telewizora jest zdecydowanie jego smużenie, które jest widoczne wszędzie, niezależnie od tego, czy gramy w jakieś bardziej dynamiczne gry, czy po prostu oglądamy jakieś treści. Obraz jest niestety podczas ruchu mocno rozmazany. I to jest problem, którego niestety się nie spodziewałem. Spodziewałem się, że będzie w miarę słabo, bo niestety są to naturalne cechy tanich paneli VA, ale tu jest gorzej niż się spodziewałem. I to naprawdę boli. Tak więc osobiście widzę zastosowanie tego telewizora, kiedy znajdziecie go za te około 850 zł, jako taka możliwie najtańsza skrzynka, która ma Wam pokazywać serwisy streamingowe. Bo pod względem per se obrazu, zwłaszcza w jakimś ciemniejszym pomieszczeniu, ten telewizor naprawdę może robić wrażenie. Ale kiedy zrobimy jakikolwiek krok w bok, to zauważymy wszelkie oszczędności i problemy, które będą się pojawiać jeden za drugim. Czy to związane ze smurzeniem, czy z input lagiem, czy ze smartem TV, który z jednej strony jest świetny, a z drugiej strony możemy jednak zauważyć problemy z responsywnością. Tak więc może to być fajna opcja dla osób, które albo szukają czegoś możliwie jak najtańszego, albo jakaś opcja na przykład dla dziecka, albo jako taka dodatkowa opcja do jakiegoś innego pomieszczenia, czy na przykład do sypialni, żeby wrzucić coś, aby było tanio, bo ten telewizor naprawdę pod względem samego obrazu i kolorów może robić bardzo pozytywne wrażenie. Ale niestety ceny nie przeskoczymy i widać tutaj naprawdę dużo minusów, które pewnie biorą się przecież z tej możliwie jak najmniejszej ceny. Wszystko ostatecznie zależy od ceny. Więcej niż 1000 zł za ten sprzęt zdecydowanie osobiście bym w ogóle nie dał. Ale jeśli znajdziemy ten sprzęt za około 850 zł i to ma być opcja jako takie tanie pudełko do streamingu, no to wtedy mam nadzieję samemu jesteście w stanie to ocenić po tym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się jak najbardziej podobał. Testy telewizorów oczywiście będę kontynuował i będziemy iść w stronę coraz droższych telewizorów. Spokojna głowa. Jednak ten telewizor naprawdę dużo mi powiedział na temat tego, ile teraz tego telewizora możemy dostać w tak mimo wszystko niskim, naprawdę niskim budżecie. Tak więc nie zostało mi nic innego, jak życzyć Wam miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć, pa.